konferencji po trzecim meczu półfinałowym Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa pokonała Dziki Warszawa 91-78 i awansowała do finału Orlen Basket Ligi. Są z nami trener drużyny gości Hejko Ranula i Andrzej Pluta. Andrzeju, gratulacje, bardzo dobry występ. Powiedz, jak się czujesz po tym meczu? No, mogę powiedzieć, że teraz szczęśliwy. Bardzo nam zależało na tym, żeby zakończyć tą serię. Oczywiście to się nie wzięło z niczego. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie oraz fizycznie. Wiedzieliśmy, że Dziki na pewno będą chciały walczyć u siebie i wyrwać to zwycięstwo na swoim parkiecie. Byliśmy przygotowani, że wyjdą na pewno bardzo agresywnie, z dużą intensywnością. Aczkolwiek poradziliśmy sobie i przede wszystkim naszą obroną zdobyliśmy wiele takich prostszych punktów i tak jak mówię, cieszymy się ze zwycięstwa. Dziękuję. Pytanie do zawodnika? Zacznijmy Andrzej. Andrzej z Radio 357. Andrzej, to pytanie padło tutaj w kierunku Andriusa Hotona, więc pytam też i Ciebie. Jak Ty się czułeś przed tym pojedynkiem z bezpośrednim rywalem o nagrodę MVP i czy podchodziłeś do tego personalnie, czy jakby było to jakoś na dalszym, drugim, trzecim? Starałem się nie myśleć o tym, oczywiście skupiać się na rzeczach, które są ważniejsze od jakiegoś indywidualnego pojedynku. Na tym nam najbardziej zależało, żeby wygrać tą serię i szczerze mówiąc, tak jak tutaj teraz siedzę, czy miałbym świetny, udany mecz, czy tragiczny, ale byśmy wygrali, to by najbardziej mnie satysfakcjonowało. Tak jak mówię, to cała drużyna i to wyróżnienie oczywiście jest bardzo miłe i takie docenienie mojej pracy, aczkolwiek tak jak ta seria też pokazała, 12 ludzi w całym sezonie na to pracuje i naszą taką mocną stroną jest, że nie mamy tak naprawdę jednego lidera, tylko jest 12 ludzi, którzy w każdym meczu mogą wziąć ciężar gry na siebie i też dodać każdy taką cegiełkę małą do tego zwycięstwa. Dziękuję. Jakub. No tak, patrząc na te 3 mecze, to takiej serii Twoich 3 spotkań tak świetnych, chcę sobie przypomnieć, najlepszy tydzień. Znaczy, czujesz, że to jest taka Twoja życiowa forma, że tak dobrze nie grałeś jeszcze w polskiej lidze? To jakby nie chcę powiedzieć, że samo przychodzi, ale tak jak mówię, byliśmy bardzo dobrze przygotowani przez trenerów przed tą serią oczywiście i większość z tych, powiedzmy, udanych akcji to się bierze tak naprawdę z tego, że cała drużyna na to zapracowała. Oczywiście są jakieś pojedyncze, ale nie wiem, zależało mi po prostu bardzo, żeby wejść do tego finału i tak naprawdę wszystko inne, co się działo, szczerze mówiąc, starałem się nie zwracać na to uwagi, nie skupiać się na tym. Jakieś pytanie jeszcze do zawodnika? To może ja jeszcze, Otymiński przegląd sportowy, czego się spodziewacie po finałowym rywalu i tam wydaje się, że też będzie taka seria indywidualna z rozgrywającym liderem zespołu Zastaru Andrzejem Mazurczakiem. Śledzę oczywiście, oglądam mecze, więc Zielona Góra na pewno gra bardzo dobrze, też gra intensywnie. NBA ostatnio naprawdę bardzo dobre spotkania gra, niesie swoją drużynę do zwycięstwa. Aczkolwiek to jest tak jak teraz. Tak naprawdę na koniec będzie się cieszył ten, który wygra, a nie wygra finał, a nie który można powiedzieć tam indywidualnie sobie w głowie poukłada, że lepiej zagrał od drugiego, więc mamy teraz troszeczkę czasu, żeby i odpocząć, i przygotować się. Zrobimy wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowani pod tą serię i zobaczymy, co dalej. Dziękujemy. Czy jeszcze jakieś pytanie do zawodnika? Dziękujemy, Andrzej. Dziękuję bardzo. Pozostała
z nami trener Anola. Coach, congrats for this series, 3-0 win. Share with us please your expression about this game and this series. Yeah, I will be really short because Andrzej already talked a lot. So first, really proud of my guys, whole team. So we had different games, different guys stepping up, younger, older, but overall this discipline. We get them under 80 points basically every game, and they are top scoring team in the league. So really proud of my guys. Great discipline all 3 games. But also at the same time I want to say Dziki, unbelievable fight still every game. This team will not go down, so basically every time you need to go full 40 minutes to beat them. So definitely credit to them also, their coach. They've done a good job this season. But for us now, it's important to stay level-headed, to rest one day, and then really keep this focus, keep this rhythm, and these last 2-3 weeks go even better, play even better. That's it. Thank you so much. Jestem dumny z zespołu, ponieważ cały zespół dawał z siebie wszystko. Szczególne uznania za to, że zatrzymaliśmy Dziki poniżej 80 punktów w każdym meczu, a Dziki to najlepszy atak w lidze. Doprowadziła do tego super dyscyplina mojego zespołu. Też słowa uznania od trenera Ranoli dla drużyny Dzików za świetną walkę w każdym meczu, nie poddawali się i Legia musiała walczyć 40 minut w każdym meczu, żeby ich pokonać. Trener Legowicz wykonał tutaj dobrą pracę. Ważne teraz dla nas, żeby utrzymać równowagę i skupić się przed finałem. Thank you so much, coach. Yeah, because before the player you said that the team hasn't, let's say, won anything this season because of the loss this year and then Polish Cup, and so this is the goal for championship. And could you agree that so far you haven't? Do you feel that you haven't achieved nothing in this playoffs because anything besides the championship will be, let's say, bust for Legia because that's the mood here? Come on, overall I think this is story of Polish playoffs. I think every season that basically every team who gets to playoffs thinks that he can win it, because there's been some surprises before. So definitely nobody wants to lose. Definitely if you get to the finals, you definitely don't want to lose. You don't want to end the season losing. But again, I respect Zielona Góra. I think they have done an amazing job also. We just have to prove it on the court. Of course, our goal is to win, to end the season, but we know that it's not going to be easy. We have some memories from last season, so we know that it's not going to come by talking or by dreaming. You just need to prove it on the court. What is the situation of Leigh Thompson and also Michał Konek, because he played just 2 minutes today? First, Michał, I think just he was out for now 5-6 days, and I think physically he's fine, but it's really tough to get rhythm, and this was not an easy game to play. I started him just to see if he can find his rhythm. He couldn't, and then of course I didn't want to risk anymore. And with Race, I think he's getting better every day, and I think in a couple of days he's already 100%. Coach, congrats on the win and advance to the finals. Your team is firing on all cylinders, but do you see any places in which you could improve, or the team is not optimal yet? As a coach, always. I think overall these playoffs we have to do better job keeping the lead, playing with the lead. Even today, I know that these series are not easy to finish. Also, Dombrava series, too many times we get sloppy a little bit. And I know I ask a lot from players, and many times it should be easy up by 20, just relax, but we can't. And definitely this is the part where even today I think it was -7, -8 with really short time. We lost a little bit our focus. So this is one thing, and overall, that as a coach, every time you want to see the consistency throughout, defensively, offensively.
But after today's game, definitely, I am more pleased and happy than want to say bad things. Czy jakieś pytania do trenera Rory? Maybe now a question about Andrzej Kluta, because when you think about the player, what kind of player he was when you came here last season and how he played in this series, it's like he made not a big progress but a giant progress, and talk about this progress even compared to the beginning of this season. I still say the same. About Anje, I don't say anything before end of finals. If finals are over, then I can explain his progress and everything. But right now, he did a good job. He's a point guard of the team. He led us on the court, but now the main task is ahead. So let's talk about that later. And last thing, I want to thank the fans also. So, amazing fans. Even here, I felt like I play home games. So Legia fans also, big thanks, and hopefully in finals it will be the same. So there is some secret behind the Andrzej. Of course, there's always secrets. Magic sleep. Yeah, that's it. Okay. Thank you so much. Z nami są już przedstawiciele Dzików Warszawa, trener Marko Legowicz oraz rozgrywający Dzików Darnell Edge. Darnell, first about this, how do you feel about this game, about this series overall? Well, tough loss. It's always hard to go down 0-3. But I think the biggest thing is that we stayed together. A lot of times when teams are facing difficulty, it's easy for guys to go in different directions. And I think our group has stayed together and just kept the confidence. Still, it's tough to go out this way, but now we can just look forward to the trying to win the bronze. So that's how I feel right now. Dziękuję so much. Ciężka porażka, zawsze trudno jest przegrać 0-3 w serii. Najważniejsze, że trzymaliśmy się razem w tych meczach i musimy też utrzymać pewność siebie przed nadchodzącymi tygodniami. Teraz jest nam ciężko, ale musimy powalczyć o brązowy medal i tyle od Darnella. Czy jakieś pytanie do zawodnika? Darnell, how do you feel about fatigue at this stage of the season? You as a team seemed pretty gassed even at the beginning of the game. I think it's June. I think everybody's a little bit beat up. Everybody's a little tired, but that's no excuse. They're in the same position as us. Everybody's been playing 9-10 months, so I think it just comes down to who's being grittier. Who wants it more at the end of the day. Credit goes to them. They came out and they showed that they're defending champions for a reason. But like I said, the biggest thing for us is just to stay together. Be proud of all that we have done this season thus far, and it's not over. We still have 2 more games, so. Just putting everything we got into this last week coming up and trying to leave with the bronze. Thank you. Czy jeszcze jakieś pytanie do zawodnika? Okay, Darnell, that's all for now. Yes. Okay, z nami trener Legowicz. Marco, tough loss, tough series for Dziki. How do you feel with this? Yeah, for sure it's disappointing to go out from playoff 0-3, but we need to be fair, honest. Legia deserved. We lost the chance in game 2 to have a different series, and today they came here very, very tough. We have one regret. I think that today was the best offensive game of the series, and we missed a lot of open threes. We shared the ball even better than the other times. Even with Legia even if with Legia is very tough. 16 offensive rebounds. So we tried. But Legia, is better. So we need to accept this. Look forward, as Darnell said. It's very important that this group of people stay together
for the last week, 10 days, what will be, and we go to get the bronze medal. Last, I want really to thanks our fan, but even more, I appreciate, I'm very grateful to have lived this derby between two amazing, fan crowd, let's say. Very respectful, great atmosphere in both courts. And for me, coming from Italy, was great being part of this kind of, how can I say, polite supporting system that is, I don't want to take it for granted. Amazing atmosphere. Was tough for us to see Legia to cheer in our home, but we need to recognize they were better. I think we can accept it. The court showed this. Big thanks to our supporters that support us even down by 25. We tried to go back a couple of times, but again, with this against this Legia wasn't enough. Na pewno to duże rozczarowanie przegrać w serii 0-3. Straciliśmy na pewno szansę w drugim spotkaniu i Legia dzisiaj przyjechała tutaj i zagrała lepiej. My ofensywnie nie zagraliśmy aż tak złego meczu, ale bardzo dużo pudłowaliśmy. Nie trafiliśmy wiele trójek z dobrych, otwartych pozycji i musimy się po prostu też pogodzić z tym, że Legia była lepsza. I tak jak mówił Darnell Edge przed momentem, musimy trzymać się razem i nie załamywać, ponieważ wciąż jesteśmy w grze o brąz przez te następne kilkanaście dni. Przypomnę, Dziki Warszawa zagrają brązowy medal z MWR-ką Gdynia w dwumeczu 9 i 12 czerwca. Trener Legowicz jeszcze mówi, że chciałby podziękować kibicom, bo z obu stron w tej serii zrobili fantastyczny spektakl. Docenia to, bo jest Włochem i takie miłe derby, jak nazwał je trener Legowicz, były niezwykłe dla niego pod względem atmosfery i podziękował też na końcu trener Legowicz kibicom Dzików, którzy mimo 25 punktów prowadzenia warszawskiej Legii w czwartej kwarcie byli wciąż z Dzikami, które próbowały wrócić, ale na dzisiaj to nie starczyło. Thank you so much, Marco. And now time for questions. Antek. Coach, how do you feel about defense? What do you think is the major issue there? Because since you were creating good offense and the shots weren't just falling, it can be the difference of 25 points, just shots not falling. I think for us, offense and defense is very linked. I think that this is a team that takes a lot of fuel from offense, especially on the second part of the season. I think the Legia is very good. Very, very good. And we weren't good enough to be precise on a couple of aspects, and they were very good to find a lot of actors that, before was Pluta, today Bruton started the game like this, and then Ponsar, and then Tas with one play, They have such a big personnel and they are very smart and, with a sniper mentality, to punish your mistakes. And we weren't good enough. The answer is simple. I don't think now we should talk about all the tactical aspects because there are a lot. I think that we weren't good enough as a group, me included, to answer back to Legia. They were better. They were better. We tried to do different stuff, and they every time found a basket out of reading or a basket out of talent. When you find both, it's tough. It's tough to answer, and when you find both and you miss shots, mentally it becomes even tougher. I think this is the thing. I don't think this is the leitmotif of the series because 3 days ago we lost by 2 at the last point. I really believe that the low percentages today, how we started the game, influence the overall the game. But as I said, they were just more than us and better. But judging by 2 wins in regular season, can we say that Arca is a good matchup for you? Now it's okay. Now it doesn't matter even. Who you are getting. I think that both teams will be very tired. Both. I didn't watch them. We were focusing a lot on Legia. Tomorrow, this night, we will start.
and it's okay. I don't know if it's a good or bad matchup. Now it's just the matchup that we need to win to get the bronze medal, you know. And I think that even for them, will not be a normal game. For sure, in the season we are 2-0, but really how you arrive at the mid-June to play is just another small tournament, you know. I think that who will be sharper to understand where to go and in the best physical condition can have chances to get the medal. Thank you. Czy jeszcze coś? Okej, I think We that's good? all for now.